Tę atrakcyjnie wyglądającą mielonkę wykonałem w szynkowarze. Cieszy oczy i smakuje świetnie. Potrzebne jest mięso i takie grube rurki. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Jak zwykle pora wieczorowa, czas weekendowy. Można się brać za robotę, można wykonać jakiś kolejny wyrób domowy. I nieraz, naprawdę nieraz mówiłem, tylko wyobraźnia nas ogranicza. A w szczególności to dotyczy wyrobów wykonywanych w szynkowarze. 2 szynkowary o fabrycznym oznaczeniu 1,5 kg tam stoją. Tutaj mam piersi z kurczaka, jest tego nieco ponad 2 kg, około 200. W całości wszystko zmielę na sitku 4 mm. Mam przygotowane tutaj 30 g soli zwykłej, kłodawskiej, łyżeczkę czosnku, łyżeczkę pieprzu i 2 osobne pojemniki, w którym mam łyżeczkę curry w jednym, a w drugim około 10 g wasabi i łyżeczkę niedźwiedziego czosnku. I mam jeszcze takie makarony, które będę faszerował. Ale wszystko dokładnie co i jak opowiem już w trakcie. Teraz więcej gadał nie będę. Biorę się za robotę. Rozpoczynam od pokrojenia i zmielenia. Kroję piersi kurczaka na kawałki i mielę na sitku 4 mm. Powstanie wyrób z chudego mięsa drobiowego, dietetyczny i atrakcyjny w wyglądzie. Najpierw dodaję przyprawy bazowe: sól, pieprz i czosnek. Po wymieszaniu odważam około 150 g mięsa i dodaję do miseczek z kolejnymi przyprawami. Teraz tylko wymieszać i napełnić rurki. Na początku kombinowałem napełnianie takim małym widelcem, ale w końcu okazało się, że palec jest najlepszym narzędziem do tego celu. Najpierw 3 makarony z wasabi i czosnkiem, a potem kolejne 3 z curry. Teraz czas napełnić równomiernie oba szynkowary, ubijając mięso warstwami. Zostawiam trochę, by położyć potem na wierzch. Czas zatopić w mięsie faszerowane cannelloni. Staram się je rozłożyć równomiernie. Warstwa mięsa na wierzch i ubijanie. Tak samo postępuję z drugim szynkowarem. Nie mam pewności, czy w mięsie jest wystarczająca ilość wilgoci, dlatego dodaję po 2 łyżki wody i zamykam szynkowary.
Wstawiam je na kilka godzin do lodówki, a po tym czasie rozgrzewam wodę w warniku do 85 stopni i wstawiam szynkowary. Są prosto z lodówki, więc czas parzenia to 2 godziny i 20 minut. Temperaturę zaś utrzymuję w zakresie 85-90 stopni. Mam nadzieję, że to wystarczy, by termicznie przetworzyć makarony. Koniec parzenia. Wyjmuję szynkowary, otwieram je, by wyjąć sprężynę. Mięso trochę odpracuję i wchłonie co nieco otaczających je soków. Studzenie. Wstawiam szynkowary do komory zlewozmywaka, którą wypełniam zimną wodą, a pół godziny później przenoszę je do lodówki na całą noc. Następnego dnia można odłożyć szynkowary i spróbować tego, co wyszło. Tak wyglądają z zewnątrz. Czas zajrzeć do środka. O, tu jest bardzo ładnie. Tutaj mniej kolorowo, ale też fajnie. Świetnie smakuje. Jak widzieliście, efekt wizualny bardzo fajny, szczególnie ten z żółtym kolorkiem. Moją obawą, bo ja już robiłem wcześniej testy, ale na cieńszych makaronach. Moją obawą było, czy wilgoci i temperatury będzie na tyle dużo, żeby te grube rurki zmiękły, żeby to się stało ugotowanym makaronem. No nie, o to chodziło. Ojej, czasami coś w gardło wejdzie. W każdym bądź razie makaron jest mięciutki, smak jest świetny i mogę od razu powiedzieć, że wasabi można dodać zdecydowanie więcej, bo i kolor jakoś nie mocno się odbija, ale i smaku też nie ma tutaj takiego, który by mówił mi, że dość. Sporo więcej można dodać. Tego też się obawiałem, bo to jest bardzo intensywny dodatek i czy taka ilość to będzie zakłócająca, że tak powiem, całość smaku tej wędliny. Nie, zdecydowanie nie jest. Ja rzekłbym, że nawet ona jest tej, no nie delikatnie, ale tak trochę tylko wyczuwalne, tak trochę. Spokojnie można podwoić według mnie. Pewnie zależy też od pasty wasabi, jaką macie, bo może być bardziej intensywna niż ta, którą ja miałem. Ale świetnie smakuje. Zobaczmy teraz ten. No tutaj aromat curry jest bardzo wyraźny. Ależ to jest dobre. Jeżeli ten zapach i ten smak Wam odpowiada, to jest wędlina w dziesiątkę. Wyraźny smak, nie za intensywny, ale wyraźny i też wyraźnie wyczuwalny aromat. Także tutaj raczej poprawek wprowadzał nie będę. Efekt wizualny bardzo fajny. Ale jak następnym razem będę robił tą wersję drugą,
to pasty wasabi dodam zdecydowanie więcej. Ukroję jeszcze parę plasterków do zdjęcia. Bardzo fajna wędlina kanapkowa, bardzo też fajna wędlina biesiadna, bo jeżeli coś takiego w plasterkach będzie na stole leżało, to na pewno przyciągnie oczy biesiadników i chętnie po to sięgną. Jak się podobało, poproszę łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Po raz kolejny dało się udowodnić, że jeżeli chodzi o szynkowar, to tylko wyobraźnia nas ogranicza. No i domowe jest lepsze. Było, jest i będzie. Trzymajcie się, na razie, hej! Chcesz więcej filmów o wyrobach z szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.